Ten proces nagrywania był niezwykle skomplikowany i złożony. Proces tworzenia takiej produkcji, no od razu pierwsze wrażenie jest takie, że to będzie skomplikowane, że będzie duże. No ale jeśli już mówimy o czymś tak konkretnym jak granie na instrumencie, jeszcze granie koncertowo na przykład i jeszcze granie jak Chopin, no to już jest bardzo wysoki poziom tego wyzwania. A zważywszy na to, że ten film bardzo ambitnie podchodzi do kwestii ukazywania, do tego realizmu, żebyśmy jako widzowie naprawdę uwierzyli, że to Chopin gra nam przed oczami na ekranie, bo rzeczywiście aktor gra część z tych utworów i oglądając niektóre z tych ujęć byłem naprawdę pod wrażeniem, jak jeszcze jest w stanie grać aktorsko, no to jest wyzwanie, no ale jeśli mówimy o Chopinie, o kimś absolutnie no, poecie fortepianu, to jeszcze do tego warto, myślę, dodać ten aspekt naprawdę jeszcze taki dodatkowy, final touch. Głowę na drugą Myślę, że cały ten stronę, proces to był dopiero wtedy no, czujesz okazją się wiele prawdziwy nauczyć z różnych stron. Pochodzimy no, z trochę pokrewnych, ale różnych środowisk. Filmowy, dźwiękowy, muzyczny i każda ze stron musiała się nieco nauczyć, nabrać tej innej perspektywy. Fajne, Bardzo fajna wersja też. że muzyka nie ilustruje tych nie zrywów. ilustruje, dokładnie. Bo to na 9 wchodzimy, uwaga. Kiedy doszło do tego, że mam rzeczywiście coś napisać albo coś, co ma brzmieć jako improwizacja, no to jest no, waga tego zadania dociera do człowieka, no bo kim jestem, żeby udawać, podrabiać Chopina. Na pewno trochę pomagało to, że każda z tych mikrokompozycji miała być osadzona w jakimś kontekście, więc tutaj Chopin jest mniej poważny, tutaj Chopin jest zmęczony. Que puis-je jouer pour vous? Improvisé. Napoléon à Waterloo. Parfait. Wyszedłem z założenia, że trzeba brać ze źródeł, po prostu dekonstruować utwory, no coś, co tak naprawdę robimy, pracując nad nimi na co dzień. To nawet często się dzieje jakby samoistnie, że się wynajduje pewne podobieństwa w różnych utworach. Dzięki temu się wyłuskuje pewne chwyty, pewne motywy i to starałem się z różnych utworów powyciągać, może nieco przerobić, czy dać jakiś mały nawet cytat, który mam nadzieję będzie słyszalny dla niektórych odbiorców. Bo ja to widzę, że tutaj on ma jakiś taki bardziej banalny, standardowy coś próbuje w głowie i zupełnie to zarzuca i próbuje z tym mniejszym motywem. I stąd się zaczyna to męczenie. Ja największy problem, ale taki czysto emocjonalny jak oglądam, to mam jak są jego zbliżenia. Że ja mam poczucie tam, że pod tymi zbliżeniami, ponieważ ty masz szansę wtedy nie pokazywać rąk, grasz bardzo coś melodyjnego takiego i ja wtedy trochę wytracam poczucie męki. No dobrze, no to ja mogę to podostrzyć trochę. Kwestia Chopina komponującego to jest jeszcze inny aspekt niż na przykład Chopin improwizujący albo Chopin wykonujący swoje utwory, czy to mniej koncertowo, czy prywatnie. No bo to jest coś, do czego zupełnie nie mamy jakby wglądu. To, co mamy tak naprawdę, to jakieś pomazane kartki i to świadczy o tym, że ten proces był no na pewno burzliwy i nie taki bezbolesny. Jakby ja jako muzyk i jako ktoś, kto tam spędza nad tymi utworami, który traktuje jak niemalże święte, takie dekonstruowanie tego utworu i próby takich no, nieudolnych prób, no to było oddzielne wyzwanie, no bo różnego rodzaju opory się pojawiają, ale też takie pytanie, do jakiego stopnia to może być naprawdę taki męczący proces w przypadku takiego geniusza, jaki był Chopin. No i tutaj to oczywiście znowu to jest pewna wizja artystyczna, pewna wizja reżysera, oczywiście też gra aktorska w dużej mierze to definiuje. To w jaki sposób, nawet jak nie widać rąk, aktor się rusza, jaki ma grymas na twarzy, no już sugeruje, jak pewne dźwięki mógł zagrać, do jakiego stopnia jest na przykład zdenerwowany, no to już bardzo mocno w jakiś sposób naprowadza i potem trzeba to zniuansować.
Yeah, I thought we have to do our trick, yeah? Okay, yes, yes. That thing. Innym takim bardzo ambitnym aspektem tego filmu jest to, że właśnie zostały wykorzystane instrumenty historyczne i są to instrumenty różne. Jest to fortepian Pleyela, jest to konkretnie użyta kopia fortepianu Pleyela z 1830 roku wykonana przez Paula McNulty'ego. Przy czym sam ten instrument posiada 2 zestawy mechanizmów, które różnią się od siebie, więc już nawet w tym obrębie jednego instrumentu są 2 warianty, bardziej kameralny, bardziej koncertowy. Mamy również pianino Pleyela, taki podobny model do tego, jaki Chopin miał na Majorce, która się pojawia w filmie, oraz fortepian Erarda, bardziej taki mocny, koncertowy, który też mógł już mieć właśnie chociażby na występach z orkiestrą czy na większych wydarzeniach. No i są to instrumenty wszystkie, które Chopin znał, więc jeszcze ten dodatkowy aspekt autentyzmu myślę, że jest cenny w tym filmie. One jakby posiadają taką już własną, zamkniętą akustykę w samym instrumencie. Jest ten pogłos, jest ten czas, od razu inaczej płynie. No oczywiście do mechaniki trzeba się dostosować, bardzo trzeba się dostosować do intymnego grania. Tam naprawdę już nie ma miejsca na wielkie otwieranie się, ale do niektórych utworów to wręcz otwiera oczy i uszy, więc to jest bardzo odświeżające i bardzo mi się podoba taka praca również. Stoję za pulpitem i Dyryguje grać pani. na mnie. Tak. Cudownie, cudownie. Sam końcowy etap nagrań, czyli nagrywanie z orkiestrą, dla mnie był taką okazją właśnie przyjrzeć się osobom, też muzykom, którzy pewne tam sceny widzą po raz pierwszy, bo ja siłą rzeczy pracując nad tym już tak naprawdę od 1,5 roku cały ten proces trwał. To pewne sceny już się musiałem tak naprawdę nauczyć na pamięć co do sekundy, żeby być w stanie jeszcze coś przy tym kreatywnie myśleć. Ale to również dołożyło kolejne warstwy skomplikowania, bo to i muszą się zgadzać, musi się zgadzać i rytm, musi się zgadzać i intonacja i musi się zgadzać to, co widać w ekranie, więc dodatkowy poziom. To jest gorzej. No tu się rozlazło. Gamka gorzej. Zagrajmy 2 razy, Tomek, co? Dobrze. 2 razy A jeszcze można zagrasz? powiedzieć o takiej końcówkę najbardziej taką pompozo? No właśnie o to chodzi. Ten akord siedzi i on może być dużo bardziej rozświetlony i może być dużo więcej tych górnych głosów i wtedy on będzie dużo jaśniejszy i będzie wrażenie takiej iluminacji jakiejś, takiej, tak jak Edur No to powinien byłoby mieć. genialne. A jest tak, że on jest z góry po prostu. ostatnie akordy, Tak, dokładnie. Ta. Do tej pory byłem rzeczywiście zupełnie sam. Tyle, co skąd było kontaktu właśnie z reżyserką. To tutaj jest zupełnie inna energia oczywiście. Też myślę, to jest pewna specyfika już samej sceny, że to jest koncert, że to jest granie takie bardzo estradowe z wieloma ludźmi, i to w pewnym sensie pomaga, bo niektóre rzeczy ciężko zupełnie samemu wykrzeszać z siebie, będąc samemu w studiu, a podczas gdy w filmie jest wiwatujący tłum ludzi na przykład.